No i witam Was w następnym odcinku. Dzisiaj obejrzymy dom z tej oto właśnie firmy, od tego właśnie dewelopera. Jeszcze mnie tam nie było, będzie dla mnie to takie same zaskoczenie jak dla Was, ale trzymajcie się telewizorów, gdyż wierzę w to, że to będzie jeden z najlepszych domów, jaki widzieliśmy na moim kanale. No idziemy do środka, co od razu mi się podoba. Zobaczcie ten pavers tak zwany. Oczywiście tutaj będzie to później wywalone, jeżeli taki dom zostanie sprzedany. Wchodzimy do środka i zobaczcie ten ganek, tak samo z kostki, fajnie zrobione. Tutaj jest nazwa. Jest opcja 3200 square feet do 3500 square feet. Mamy tutaj 5 sypialni i 3,5 albo 4 łazienki. To jest oczywiście opcja. Spójrzcie na to. Ślicznie, no. Ten cały podjazd jest fajnie zrobiony. No i ten ganek, pierwsza klasa, od razu się podoba mi. Jak widzicie, nigdzie nie ma płotów. Dom koło domu, z tyłu jest staw, żeby nie te słupy, nie te kolumny, no to można gdzieś tutaj siebie wcisnąć, no i oglądać sąsiadów, także przyjeżdżamy, tutaj siadamy i oglądamy sąsiadów, no ale nieważne o tym, wchodzimy do środka i od razu zobaczcie, jak to pięknie, wszystko ładnie wygląda, szeroko, drzwi duże, szklane, oczywiście tu pewnie jest opcja taka, że można zrobić, żeby nic przez to nie było widać, no i zobaczcie. O, jak fajnie chłodno. No i co tu mamy? Jedną sypialnię, zaraz tam wyjdziemy, ale wchodzimy tu. O, tu taka strefa relaksu, można posiedzieć, stół zrobić. O, tu na winko fajnie poukładane szafki, lusterko. No tutaj mamy tak zwany living room, też duże okno. Fajnie to są pewnie te przesuwane drzwi. Zaraz wyjdziemy na zewnątrz, poczekajcie. O, i kuchnia, zobaczcie na kuchnię. Fajny kolor, naprawdę. Te meble, właśnie ten kolor tych mebli najbardziej nam się podoba. Ta wyspa, no też w miarę duża. O, tu jest miejsce bardziej do jedzenia obiadów niż tam. O, fajnie jest to zrobione, jest to duży open concept. Tutaj możecie posiedzieć, podpoczywać. Duży dom, naprawdę 3200 square feet. Wow. No i na zewnątrz, zobaczcie, o, to też jest fajnie kostko wylane, drzwi są z dwóch stron, czyli możemy wejść tędy, albo możemy wejść tędy. Fajnie. No i z tyłu, tak jak widzicie, jeszcze jest to wszystko budowane, całe to osiedle tak samo jest nowe, powstało dopiero może 7-8 miesięcy temu. Już w niektórych mieszkają ludzie, no a tutaj jeszcze widzicie jest budowa, tak jak tu z tej strony budują. No i yard może tyłu nie jest duży, ale po bokach jest dużo więcej miejsca niż przeważnie, gdyż to jest takie zaokrąglenie, droga taka zaokrąglona, no i tego miejsca z przodu jest więcej niż z tyłu. Wiadomo, to wszystko zależy od tego, gdzie kupicie taką działkę. Jeżeli kupicie taką działkę prosto, tak jak tu, to macie normalne te z tyłu podwórko. No tu jest mniejsze, tak jak widać jest dużo mniejsze, bo ten dom jest na zakręcie. O, i tu jest fajnie zrobiony kominek gazowy, że można sobie zrobić fajnie ognisko. No i te miejsce duże jest naprawdę, jest gdzie posiedzieć. No ale wracamy do środka, wracamy do kuchni. Tu wiadomo, obiadzik można sobie zjeść. Duża, fajna wyspa. No i mamy tutaj kuchenkę i mikrofalówkę. Kolor fajny mebli. Gaz to jest tak samo osiedle gazowe, co się rzadko spotyka na Florydzie. Większość tych kuchenek jest elektrycznych. No i tu mamy zmywareczkę. Jeszcze widać, nikt tutaj nic nie robił. A nieduży zlew. No i taki fajny kolor kwarcu. Gdzieś dzisiaj wszędzie robią kwarc, już ten marmur, granit odpada trochę z mody i wszyscy robią w kwarcach. No i te kwarcowe kamienie sztuczne robione, no są przeważnie białe. Podłoga, tutaj jest laminat i od razu wam powiem, dla mnie to jest duży minus, gdyż jest to nowo wybudowany dom, a już chodzę po nim i czuć takie miejsca, gdzie ten laminat jest bardziej wygięty do góry, gdyż jest bardzo wilgotno na Florydzie, no i nie wiem, czy takim dobrym pomysłem jest na Florydzie na pierwszym piętrze szczególnie kłaść podłogę z laminatu, no ale to zależy od was, piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. No mi się to nie podoba, jako kolor jest fajny, ale wolałbym zwykłe płytki do tego. O, i tu wróćmy do backsplashu, do tych płytek na ścianie między kabinetami, też fajnie zrobione, białe, no ale nie są to takie zwykłe białe, są
Strony tak fajnie powyginane. I tu mamy szafeczki, wiadomo, tutaj jest wiatraczek, to nam wciąga te wszystkie kapy z kuchni, co robimy. Może nie ma dużo tych gabinetów. Kobiety niech się wypowiedzą, czy to wystarczy, czy nie, ale i nie jest też mało. Pewnie można tutaj sobie jeszcze to przedłużyć ścianę i zrobić na tej ścianie resztę takich właśnie gabinetów od kuchni. Okno, fajnie duże okno. No i ta strefa relaksu. O, tutaj mamy spiżarnię. Tak, o, duże, zobaczcie, jaka fajnie duża spiżarnia. O, można tu poukładać. Można tutaj, a już nie będę mówił, teściowe też zamknąć, jak się nam nie będzie sprawować. To jest fajnie też na tej ścianie zrobione, te paski. Pozdrowionka. Fajnie duże drzwi, te drzwi naprawdę są pierwsza klasa, uwielbiam takie rzeczy. Uwielbiam takie duże okna. Jest to duży plus. Ten słupek trochę tak na środku, muszę wam przyznać, przeszkadza. Nie wiem, czemu jest tak zrobione. Na pewno jest to główny słup, który podtrzymuje drugie piętro, no ale mogliby to jakoś ciekawe zrobić, design na to, no. Ale słupek jest. No i nic z tym nie zrobimy, czyli po wyjściu z kuchni, z strefy jadalnej, z tej strefy odpoczynku przechodzimy tutaj. O, tu jest łazienka, pół łazienki. Wiadomo, jak ktoś zjadł dobry obiad i chce iść do łazienki, to mamy bardzo blisko wtedy do łazienki. Tutaj jest wejście na górę, ale zanim tam pójdziemy, zejdziemy do pierwszej sypialni, co jest na dole. Ona jest tutaj. Nie jest ona za duża, no ale fajnie, bo są już dwa okna. Tak jak widzimy, jest normalny rozmiar łóżka. Są tutaj dwie szafeczki, czyli jest miejsce. No i z tej strony mamy taką szafeczkę, lusterka, fajny też pomysł na te lusterka. Kolory fajnie dobrane, no i te okna są dwa duże okna. Fajnie to wygląda. Muszę przyznać, od razu mi się podoba. No i zaraz wejdziemy do łazienki. No i łazienka, jeden zlew. Nie jest ona za duża, nie jest za mała. Mamy showerek. Tutaj garderoba. Mamy garderobę. W tym jednym pokoju jest duża garderoba, duży plus naprawdę. Tutaj mamy showerek, fajne płyteczki. No i tutaj mamy szafeczkę, płytki. Tak jak tu już widać, jest zrobione laminat, a tu są płytki. No ja już bym dał tu wszędzie tego samego rodzaju płytki, no ale może to jest zrobione, żeby widać różne opcje podłóg, jakie można tutaj sobie dobrać. No i po wyjściu z naszej prywatnej łazienki w takim właśnie gościnnym pokoju, gdyż to pewnie jest zrobione jako gościnny pokój. Wychodzimy z powrotem i tu mamy szafę. Szafy, wiadomo, można jakieś kordły tu poukładać, poduszki. Jest tego miejsca, muszę przyznać, sporo. No i ten korytarz, zobaczcie, jaki on jest szeroki. Też fajna rzecz, przeważnie one są takiej szerokości, lekko szersze od drzwi. No a tu mamy pewnie wejście do garażu. Tak, tu jest garaż. O, zobaczcie, fajnie podłoga już zrobiona w garażu. Garaż na 3 samochody, tak jak widzicie, tu wejdzie wam jeden samochód. No i tu wejdą wam 2 samochody. Podłoga jest fajnie zrobiona. Tu jest pewnie wyjście na zewnątrz, a my zobaczymy, co jest tutaj. O, zobaczcie, tu jest łazienka do garażu. Nie wiem, po co jest to zrobione. No i tu trzymają swoje rzeczy, ale też ciekawy pomysł. Jedna z opcji pewnie, że tu można zrobić taką łazienkę sobie do garażu. Nigdy bym się tego nie spodziewał, no ale mamy tutaj inny pomysł, niż przeważnie widzimy w innych takich model house. No i wracamy do domu. No i praktycznie pierwsze piętro mamy zaliczone. Idziemy na drugie piętro. No i schodki. Nie ma ich za dużo, tak normalnie jak na drugie piętro. W poprzednim wideo widzieliśmy dom właśnie z takimi schodami, gdzie na dole była tylko i wyłącznie kuchnia i strefa odpoczynku i to trochę narzekałem na to, no ale ten dom jest większy, ten dom ma sypialnię na dole, więc tym razem narzekanie ominiemy. No i wchodzimy, zobaczcie, ile tu jest pokoi. Wow! Wow, wszystkie są raz, 2, 3, 4, 5 sypialni tylko na górze. No i mamy tutaj łazienkę, mamy pralnię, więc tych pokoi jest naprawdę dużo. Nawet nie wiem, od którego zacząć. Zacznijmy może od tego. Po prawej stronie, zanim tam wejdziemy, zobaczymy, co tu jest. Tu pewnie jest klima. Tak, tutaj jest klima, żeby łatwo było dojść, coś naprawić. No i co my mamy tu? Wow, duży pokój. Naprawdę jest to jedna z sypialni. Nie myślę, że to jest główna sypialnia. Zobaczcie, na te łóżko jest dużo większe od poprzedniego pokoju. Tak samo te 2 szafki wejdą. No i tu macie dużo szafę, lustro.
obraz, nie? Popatrzcie na to ścianę, pewnie można tu telewizor położyć. No i te okna naprawdę są fajnie duże. No i widok tutaj jest widok właśnie na staw taki. To jest jeszcze wszystko budowane, więc jak widzicie ten staw nie jest w jak najlepszej formie, no ale muszę przyznać, że na razie ten dom za taką cenę $515 000. Oczywiście ten dom jest pewnie dużo droższy, gdyż tutaj są pewnie zrobione już wszystkie najlepsze opcje. Idziemy tu, co mamy tu? Garderoba, zobaczcie jaka duża garderoba. No i wiadomo, no ale jak było poprzednio, w poprzednich odcinkach, tu mamy dla kobiety szafki, tu mamy też dla kobiety szafki z tej strony, a wy panowie, no zostanie wam jedna gdzieś z tyłu, tak sobie tylko spodenki poukładać na górę. A tu przechodzimy z drugiej strony. Co my mamy tu? O, mamy drugą szafkę, to pewnie dla was faceci. Zobaczcie, czyli jest tu garderoba, jest taka szafka, wow. No i łazienka, fajna łazienka, fajnie duża łazienka, fajnie duże lustro. No i wanna, pierwszy dom chyba, gdzie mamy taką właśnie otwartą wannę i razem showerek. Tak jak teraz patrzę na rozkład tej łazienki, to wygląda mi na to, że to jest master bedroom and master bathroom, ale mogę się mylić. No i tutaj mamy kibelek. Jestem tu pierwszy raz z wami, więc ciężko mi jest cokolwiek powiedzieć. Na razie zgadujemy. Jak przyjdziemy po tych wszystkich pokojach, będziemy wiedzieć dużo lepiej. No i tu wracamy, tak mi się wydaje, że to może być master bedroom, ale nie wiem, nie mam pojęcia, idziemy dalej. Wszędzie są karpety, tak jak widzicie. No i tu mamy drugi pokój. Wow, zobaczcie, oni z tego zrobili taką strefę relaksu. Tak jak widzicie, nie ma szafy. Z tego można zrobić małą siłownię. Fajnie to wygląda, te kolory są zajebiście dobrane. No i te okna, zobaczcie. Na całą ścianę. Niektóre te domy są z malutkimi oknami na taką dużą ścianę, a tu fajnie to wygląda. Tu dużo naturalnego światła. No i tu można przyjść i sobie pograć w szachy. Duży telewizor. Idziemy dalej, nie? I to jest wszystko tak fajnie też otwarte, że jak wyjdziemy tutaj, to widzimy wszystkich domowników. No i przechodzimy do tego pokoju. O, to jest bardzo malutka sypialnia. Tu pewnie dla takiego małego dziecka. No i tu jest tylko jedna szafa. Nie za duża jest ta szafa, no ale jest. Tak samo okno. Nie jest za duże, nie jest za małe, jest perfekt jak na taki pokój. No i przechodzimy dalej. Co mamy tutaj? Tu mamy następną sypialnię. Też już trochę mniejsza niż poprzednia, ale no da się w nim mieszkać. 3 okna. Też dla dziecka. Z własną łazienką, zobaczcie, własna łazienka jest tutaj z wanną już. Czyli mamy wannę, kibelek, no i szafeczkę na jedną osobę. No i tu z boku mamy małą szafę taką. Nie jest ona za mała, ale ja bym tu dodał jeszcze szafeczek, wiadomo. Z tego można coś kombinować. No i 3 okna, tak jak wcześniej już mówiłem. Tak fajnie zrobione jest, zobaczcie te ozdoba na tej ścianie. Mają ci, co jednak designują takie domy, mają fajne pomysły. No i oglądajcie moje video, gdyż możecie właśnie zrobić sobie tak w domu. Tu są fajne haczyki, można sobie plecak powiesić, lustereczko jest, no ale przechodzimy dalej. Czyli dalej myślę, że ten pierwszy pokój, w którym byliśmy, to jest nasza główna sypialnia i nasza główna łazienka, no ale mogę się mylić. Tutaj mamy pralnię. Zobaczcie, duża pralnia. Tu jest miejsce, że można sobie ręce umyć. Fajnie można sobie powiesić ręczniki. Okno, co się rzadko zdarza w pralniach, przeważnie one są gdzieś tam oddzielnie zrobione. No są szafki, można sobie poukładać. Naprawdę pralnia, jedna z największych, w których byliśmy. O, tu jeszcze coś jest, zobaczymy co jest w środku. Pewnie szafka jakaś na ręczniki, tak, tu macie szafę na ręczniki. Płyteczki wszędzie, fajna opcja. No i wychodzimy stąd, idziemy chyba do ostatniego pokoju. O, tu mamy jeszcze łazienkę. To jest pewnie taka główna łazienka dla tych 2 pokoi. Wchodzimy tu, no i szafka na jedną osobę, szafeczka, no ale mamy wannę. Fajnie, płyteczki, normalne płyteczki, nic specjalnego. W wannie nic specjalnego, no ale jest. No i po wyjściu mamy znowu te schody. Zobaczcie, ładnie wygląda, taki open concept. No i wchodzimy do sypialni, tak, czyli tamta sypialnia była główna, a tu następna dziecięca sypialnia. Z tego co widzę, wydaje mi się, że to jedna z większych jest sypialni tutaj. Na pewno nie jest większa od tej głównej sypialni, ale też jest fajnie duża.
jest dużo szersza niż pozostałe. No i tutaj mamy taki mały walk-in closet, szafa na ubrania, można wejść, popowieszać sobie. Wiadomo, na tej ścianie można zrobić dużo więcej rzeczy, na razie tutaj nic nie ma. No i idziemy na dół. Porozmawiajmy teraz o plusach i minusach tego domu. Na pewno plusem jest fajnie duży open concept, tak jak widzimy tu, spójrzcie na to, ile tutaj jest miejsca do biegania nawet dla dzieci, do odpoczynku. Przecież tu może wejść 15-20 osób i byśmy nawet nigdy nie zauważyli, że jest tu ciasno. Minusem to, że te sypialnie są tutaj mniejsze niż przeważnie widzieliśmy to w poprzednich domach. Nawet tak jak ta sypialnia, no jest trochę mała, trochę mała. Drugim plusem tego domu są no te okna. Zobaczcie, ile tu jest wszędzie światła naturalnego, naprawdę wielki plus. Minusem jest znowu ta podłoga. Ja bym w życiu nie zrobił podłogi laminatowej na Florydzie. Ale teraz wyjdziemy na zewnątrz, no i wam pokażę resztę domu, jak wygląda taki dom na zewnątrz. No ale ten ganek, wielki plus na ten ganek. Fajnie dobrany kolor, jasno szare i niebieskie drzwi od garażu. Tak ten dom wygląda z jednej strony. Tutaj było te wejście do garażu. Idziemy na drugą stronę. Dzisiaj prawdziwa Floryda. Fajnie ciepło. Z 34-35 stopni jest. Trawka fajnie zielona rośnie. Pewnie jest codziennie podlewana. A tu druga strona. Ten dom, jeżeli chcecie zobaczyć ten dom, walcie lajki. Jeżeli uzbieramy 1000 lajków, pokażę wam ten dom jednopiętrowy. Też jest duży. Ten dom naprawdę nam się podobał. Jak tutaj byliśmy w tym domu kilka miesięcy temu. To jest tył domu, tak jak widzicie, te duże okna. Naprawdę pierwsza klasa. Nie ma płotów. Trzeba wtedy dobrze żyć z sąsiadem. Nie wiem, czy można, czy jest taka opcja dania płotów, ale pewnie jest. Ten dom jest fajny, zobaczcie. Tak jak już wam wcześniej pokazywałem na tych różnych wideo moich, zapraszam do kanału. Możecie sobie kliknąć, obejrzeć. Już tam mówiłem, że nigdy dwóch takich samych domów koło siebie nie ma na takich osiedlach. I tak samo dwóch kolorów domów nie ma takich samych koło siebie. Tu są dwa dwupiętrowe domy, no ale widzicie, są to inne domy. Ten jest fajny, ten biały z czarnymi tymi obramówkami. No i to by było wszystko, jeżeli chodzi o ten dom. Subskrybujcie do kanału, gdyż jest tam dużo więcej takich home tours. Dzięki za lajki, dzięki za subskrypcję. A jeżeli uzbieram 1000, to jest duża obietnica. Naprawdę będzie ciężko to zrobić, ale jeżeli uzbieramy 1000 subskrypcji, pokażę wam ten dom. Jest on mniejszy trochę od tego domu, co właśnie widzieliśmy, ale tam jest office i jak chodziłem pytać się o cenę, to tak szybko na niego spojrzałem i muszę wam przyznać, jest warty oglądania. Naprawdę jest warty oglądania. Dlatego 1000 lajków i wracamy do tego domu w następnym odcinku.